Patrz, wjeżdża. Nie da rady. Da. O kurde. Maciek. Ej, Maciek. Czekaj, zostaw go. Może coś złamanego. Chłopie, żyjesz? Angelice i Mariuszowi ciężko było razem pracować po pocałunku, do którego ostatnio między nimi doszło. Przepraszam cię. Daj spokój, nic się nie stało. Właśnie, że się stało. Od kilku dni nawet nie spojrzysz w moją stronę. Głupio wyszło i... to nie powinno było się wydarzyć. Źle odczytałem twoje sygnały, ale przez to mamy się nie odzywać do siebie. Mariusz, ja naprawdę bardzo doceniam to, co dla mnie zrobiłeś, jak mnie wspierasz, ale ja teraz nie jestem gotowa na związek. Z nikim. Mogę poczekać. Nie chcę o tym rozmawiać. Ja mam teraz na głowie rozwód, zbuntowaną Marysię, kolesi mojego męża, Pomogę ci z nimi. ale jako przyjaciel. Okej? Okej. To co, do roboty? Tak. Nie mogłam się otrząsnąć po tym zdarzeniu. Niby wyjaśniliśmy sobie wszystko z Mariuszem, ale jakoś jeszcze długo nie dawało mi to spokoju. Mariusz był dla mnie bardziej jak brat niż jak facet. Pośpieszyłem się i wszystko popsułem. Byłem wściekły na siebie, no ale czasu nie cofnę. Stało się. Ty złodziejko, dawaj mój łańcuch! Co ty robisz? Dawaj mój łańcuch! Mariusz! Sama zapłać, zupię mam twoją karierę. Szmato. Ej! Wszystko okej? Dopiero co otworzyliśmy, już miałem za sobą awanturę. Szykował się ciężki dzień w pracy. Mariuszowi udało się uspokoić zapalczywego mężczyznę, który odszedł, gdy odzyskał swój łańcuch. Zdenerwowana przyjaciółka Angeliki starała się wyjaśnić swoją sytuację. A przez niego po prostu wyszłam jakąś idiotkę, naciągaczkę. Ja zamówiłam studio nagrań, nie? A później on do mnie przychodzi i wiecie, co mi mówi? Że nie ma kasy. Fajnie, nie? I dlatego ukradłaś mu złoty łańcuch? O Jezu, nie ukradłam, po prostu pożyczyłam. No co ja miałam zrobić? Wiecie, że on cały czas mnie namawia, żebym nagrywała. Jak ja bym wiedziała, że to tak będzie, no to wiadomo, że ja bym się w ogóle nie pchała w to. Ale wiesz, że jakbyś go tutaj zastawiła, to mielibyśmy kłopoty. Nie, tam rozeszłby się, wykupiłby go sobie na pewno. Kaśka, przeginasz. Ja przeginam, a on to co? Aniołek jest? Ja przez niego mam same długi. A my mielibyśmy policję na karku. Nie rób tego więcej, bo my mamy naprawdę dosyć swoich kłopotów. Wiem, przepraszam, no. Co, ale czy to jest moja wina? Że ja ciągle trafiam po prostu na takich pajaców? Wiecie co? Jest klient, to ja pójdę się nim zajmę, dobra? Dzięki. Zaraz do ciebie dołączę. Kaśka świetnie rapowała. Wierzyłam, że w końcu ktoś ją zauważy. No ale do facetów to faktycznie nie miała szczęścia. A co z nią? No, gada jeszcze przez telefon z tym swoim byłym. Coś sobie wyjaśniają. To ile pan za niego da? A to jest pański rower? No gdzie ja bym na takim cholerstwie jeździł? To niewygodne. To syna rower. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co? No tu są rachunki, gwarancja. No i co, dziecku pan zabrał rower? Bo się gówniarz nie uczy. No i co, myśli pan, że zacznie się uczyć, jak mu pan zabierze sprzęt? Jak przez miesiąc nie zobaczy roweru, to może pójdzie po rozum do głowy. No to niech pan do piwnicy schowa. Wolę u was. To jak będzie? 300 mogę dać. Tylko 300? Ale kosztowało ponad 800. Dlatego pod zastaw daję panu 300. Co za frajer. Angela, ty wiesz, że on chce jeszcze do mnie wrócić po tym wszystkim? Kaśka, nie przy klientach. Chodź na zaplecze. Dobra. Daj pan te 300, niech będzie. Tak? Dobra. Rower był warty jakieś 7-8 stówek, więc Lombard nie powinien być stratny. No ale czy facet naprostuje w ten sposób syna? Nie wiem.
Ale to nie moja sprawa. Słuchaj, Mariusz, sprawa jest. Trzeba pojechać do Kaśki i jakieś jej rzeczy przywieźć. Pomożesz? Ale gdzie przywieźć? No tutaj, chcę dać pod zastaw. A co to za sprzęt? No wiesz, mam keyboard, mam DJ-skie gramofony, głośniki. Chcesz to sprzedać? No co ja mam zrobić? To są jedyne wartościowe rzeczy, które ja mam. No oprócz ciuchów, wiadomo. Nie, ciuchy sobie odpuścimy. No, weźmiemy to w zastaw. No, mówię wam, naprawdę, to jest dobry sprzęt. A wiecie, no ja potrzebuję ze 4 kafle na to całe studio nagrania. No dobrze, ale najpierw muszę zobaczyć, czy ten sprzęt jest wart 4000. No to chodź i sprawdź. Koleżanka Angeliki to była straszna flirciara. Atrakcyjna babka, ale raczej bym takiej nie zaufał. Roman wrócił do domu. Jego syn szybko zorientował się, że rower zniknął. Gdzie jest mój rower? Co z nim zrobiłeś? A skąd ja mam wiedzieć? No bo mnie tu nie było. To kto? Co się stało? No nie ma go. Zgubiłeś? Nie zgubiłem, był przypięty. Jak wróciłem ze szkoły, to go nie było. Maciek, no nie szanujesz rzeczy i ktoś skorzystał. Pewnie znowu nie przypiąłeś. Nikt by go nie ruszył, nie u nas. No wiesz, sam nie wyparował. Romek, a może popytasz sąsiadów, może coś widzieli? Jakby widzieli, to by dali nam znać. Zawiadomili policję. No już na pewno ktoś by nam coś powiedział. Maciek, nie szanujesz rzeczy i takie są konsekwencje. Nauczka na przyszłość. No ja naprawdę ten rower przypiąłem, czemu wy mi nie wierzycie? No ale jak mamy ci wierzyć? Już tyle razy nas okłamałeś. Jasne, świetnie. Pod nieobecność Mariusza do lombardu przyszedł dziwny klient. Ale tam nie wolno. W czymś panu pomóc? Przepraszam, tak się tylko rozglądam. 200, tak? 200. Dziękuję, do widzenia. Dzięki, zapraszamy częściej. A może jednak w czymś panu pomóc? No skoro pani pyta, to potrzebny mi telefon. A jakiś konkretny model? W jakiejś kwocie? No, a co pani ma? No zależy, czego pan potrzebuje. Chce pan telefon z ekranem dotykowym, czy bez? No nie no, kto teraz zwykły telefon kupuje? Potrzebuje smartfonu z jakąś mocną baterią. No to chwilkę. Tu mam na przykład takie. A który z nich ma tryb gościa? Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, co to jest. A może pani poprosić kogoś, kto będzie wiedział, bo bardzo mi na tym zależy. Nie bardzo, ale uruchomię te telefony i spróbujemy poszukać tej opcji. A to pani, przepraszam, tutaj jest sama? O co panu chodzi? Nie no, bo to takie niebezpieczne trochę zajęcie i... Ilu was tutaj pracuje? Bez obaw. Szef jest jeszcze na zapleczu, ale on i tak nie pomoże, bo się na tym nie zna. Kolega zaraz przyjdzie, no i mamy monitoring. No spokojnie, ja nie mam złych zamiarów, tak, pytam z ciekawości. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Nie wiedziałam, po co facet tak wypytywał. Wyraźnie chciał mnie podejść i dowiedzieć się jak najwięcej o Lombardzie. Pomyślałam, że to może konkurencja. Oba mają tryb gościa, ale nie mogę się zdecydować. Który by pani wybrała? Ten ma mocniejszą baterię. Sama kiedyś taki miałam i byłam bardzo zadowolona. Ten chyba ładniejszy. W takiej pracy trzeba się znać na wielu rzeczach. No, nie da się ukryć. A na czym pani się zna najlepiej? Trudno powiedzieć. Na wszystkim po trochu. A szef? Jaki to człowiek? Nie mam powodu, żeby narzekać. To jak dobry szef, to i dobrze się pracuje. Wielu was tutaj robi? A co pan tak wypytuje? Po prostu jestem ciekawy, lubię rozmawiać z ludźmi, lubię poznawać świat. I przekonała mnie pani do tego telefonu. Wezmę go i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. 400 złotych. Proszę. Trochę się bałam tego faceta. Był jakiś dziwny. A na dokładkę byłam sama w Lombardzie, bo blefowałam z tym, że szef jest na zapleczu. Agnieszce żal było syna. Próbowała go pocieszyć po stracie roweru. Romek, zrób coś, proszę. A niby co mam zrobić? Weź Maćka, idźcie poszukać tego roweru. I co, myślisz, że ktoś będzie stał z tym rowerem tak na widoku? To na policję idźcie, trzeba to zgłosić. Policja i tak nie znajdzie złodzieja. A poza tym
Może dobrze się stało, Maciek się wreszcie pouczy. Czy zwariowałeś? Nic nie zrobisz? Przecież tracimy pieniądze. Co, za dużo masz? Się uparłaś? Co, bez łaski. Chodź, Maciek, sami poszukamy. Dobrze, poczekaj. Dobrze. Pójdę, rozejrzę się, popytam. No to szykuj się, Maciek, pójdziesz z ojcem. Niech zostanie w domu i się pouczy. Sam pójdę. Gdzie trzeba. Mężczyzna postanowił zagrać za otrzymane w Lombardzie pieniądze. Stanął przy swojej ulubionej maszynie. Zobaczysz, jak ją dziś wydoję. No czekam na to. Nie wiedziałem, by coś wypluła w tym miesiącu. A, widzisz, Krzysiu, bo ja mam swój system i obserwacje. I zobaczysz, jak się dziś obłowię. Jaki system? Co to za system? Krzysiu, bo trzeba mieć tu. Patrz i podziwiaj. Dawaj! A po przerwie Mariusz obserwuje podejrzanego klienta. Co pan robi? Dlaczego mnie śledzisz? Myślałeś, że możesz się ukrywać całe życie? Powinieneś błąd, szukając mnie. Maciek przyłapuje ojca w kasynie. Nie potrafisz przegrywać, to nie graj. Te maszyny są kręcone! Wypieprzę. Co ty tu robisz? Rozmieniałem pieniądze. No ale dlaczego ten pan cię wyrzucił? Roman kradnie rower. Stój! Oddawaj ten rower! Złodziej! Stój, kur... No niech go szlak, nowy rower. Próbowałem, no, ale się nie udało. Przed przerwą klient Roman zastawia w tajemnicy rower swojego syna w Lombardzie. Mężczyzna wraca do domu i wmawia synowi, że ktoś ukradł jego rower. W Lombardzie pojawia się podejrzany klient, który wypytuje Angelikę o pozostałych pracowników Lombardu. Mariusz przywiózł do Lombardu przedmioty, które koleżanka Angeliki chciała zastawić, by opłacić wynajem studia nagrań. No, nieźle to wygląda. To ile możemy dać? No, 4,5 tysiąca. Aż tyle? Wow, no to więcej niż Kaśka chciałaś. No, sprawdzaliśmy. Bardzo dobry sprzęt. Mówiłam wam. No to teraz nie masz wyboru, musisz nagrać płytę i zrobić karierę. Spoko, jak tylko się uda, możecie liczyć na specjalną dedykację ode mnie. Mariusz dał za dużo. Ten sprzęt nie był tyle wart, ale widocznie Kaśka go urobiła. Potrafiła to robić. Widocznie mu się podobała. Zresztą nic dziwnego. Angelika dziwnie na mnie patrzyła. Tak jakby była zazdrosna o Kaśkę. A to był naprawdę dobry sprzęt, nic poza tym. Romek przegrał wszystkie pieniądze, które dostał za zastawiony rower. Widziałeś? Jak pojawiły się 2 cytryny, a zaraz po nich 2 śliwki? No było blisko. Nie o to chodzi, Krzysiu. Po śliwkach powinny pojawić się dolary. A tu żadnego. No pech. Stary, może następnym razem się uda. Musi. Bo skoro teraz maszyna nie wydała, to znaczy, że jestem blisko. Tylko uważaj, żeby ktoś się nie uprzedził. Mowy nie ma. Kołuję kasę i zaraz wracam. Cicho, żona. Tak, kochanie? No jak, gdzie jestem? No szukam tego zasranego roweru. No jeszcze się trochę pokręcę. No bądź dobrej myśli. Jestem blisko. Godzinę później mężczyzna wrócił do domu bez roweru. Mamo, ja mówiłam, że on nie znajdzie tego roweru. Trzeba było od razu iść na policję. No trochę wiary. Jest szansa, że się znajdzie. Niby jak? Po prostu pogadałem z kim trzeba. Z kim pogadałeś? No, wiem, z kim rozmawiać i mam pewien ślad. Dajmy ten ślad policji. Nie, muszę to sam załatwić. A policja, zanim się za to weźmie, to rower zniknie. Tomek, nie chcę, żebyś rozmawiał z jakimiś bandziorami osiedlowymi. No wiesz, no albo rybka, albo pipka. No po prostu wiem, z kim rozmawiać. I zostawmy to już, załatwię tą sprawę. Głodny jestem. Obiad zaraz będzie, a potem bym chciała, żebyś mi powiesił szafkę. Ile razy mam ci przypominać? Nie mogę się doprosić. Jak ci ją powieszę? Nie mam wiertarki. A gdzie ją masz? Pożyczyłem koledze.
Zawsze masz jakąś wymówkę. To odbierz tą wiertarkę albo też od kogoś pożycz. Nie denerwuj się, kochanie. A jak mam się nie denerwować? Jak coś jest potrzebne, tego nigdy nie ma! Angelika była zmęczona po pracy. Jak najszybciej chciała wrócić do domu. Jezu, dobrze, że już koniec. Mam dość. Ale bez przesady. Wcale nie było dzisiaj tak ciężko. No niby nie. Ale zapomniałam ci powiedzieć, był taki dziwny facet. To znaczy? No, nie wiem, może jestem przewrażliwiona, ale był podejrzanie wścibski. Kręcił się po lombardzie, nawet do biura chciał wejść. No może z ciekawości. Wiesz, mamy fajne wnętrze. Za bardzo wypytywał. O co? No, wszystko. O lombard, o szefa, o ciebie. Wiedział, że tu pracuje? Nie no, ja mu powiedziałam, że pracuje tu szef i ty. No wiesz, byłam sama, chciałam, żeby myślał, że zaraz ktoś przyjdzie. A jak wyglądał? No, normalnie taki pod 40, raczej nie miastowy, bo za grzeczny. A może ktoś od Korynta? Nie, nie sądzę. Wiesz, Korent wie już o nas wszystko. No to kto? Nie mam pojęcia. A zastawił coś? Kupił telefon. Wiesz co? Ja może przejrzę ten monitoring. Zobaczę, kto to był. Teraz? A na co czekać? Ale ty jak chcesz, to leć do domu. Ja zamknę. Okej. No to do jutra. No, do jutra, pa. Od razu zapaliła mi się czerwona lampka. Jak ktoś wypytywał i udawał, że tego nie robi, to znaczy, że miał złe zamiary. Trzeba było to sprawdzić. Mariusz przejrzał monitoring. Mężczyzna na tyle go zaniepokoił, że następnego dnia rano, zamiast pójść do pracy, obserwował lombard. Cześć, Kazimierz. Słuchaj, potrzebowałbym zastępstwa dzisiaj w pracy. No właśnie nagle wypadło, dlatego dzwonię. Instynkt mnie nie zawiódł. Facet miał ewidentnie złe zamiary i byłem pewien, że chodzi o mnie. W końcu to musiało nastąpić. I tak długo mi się udawało żyć spokojnie. Poranek nie był spokojny również w domu Romana i Agnieszki. Kobieta była zdenerwowana, bo nie mogła znaleźć swojego ulubionego pierścionka. Widziałeś mojego pierścionka? Ja? No skąd? Włożyłam go do portfela, a teraz go nie ma. No poszukaj gdzie indziej, może gdzieś przełożyłaś. Na pewno, nie? Może trzeba Maćka spytać. A po co Maciek miał wybrać pierścionek? No wiesz, no przez te złe oceny w szkole dawno nie dostał kieszonkowego. Nie zrobiłby tego. Maciek, mama nie może znaleźć pierścionka. Wiesz coś o tym? Nie. Na pewno nie grzebałaś w rzeczach mamy? Po co miałbym to robić? Przyznaj się, to ominie cię kara. Ale ja tego nie zrobiłem. Maciek, nie podnoś głosu. Bo wy mnie o wszystko oskarżacie. Jakbyś nie dawał powodów, to byśmy nie oskarżali. Muszę iść do szkoły, bo się spóźnię. Jeszcze z tobą nie skończyłem, poczekaj. Roman wrócił do lombardu. Potrzebował kolejnych pieniędzy na grę na maszynach. Dzień dobry. O, dzień dobry. Jak syn się już poprawił? Chce pan odebrać rower? No jeszcze nie, ale chciałbym coś jeszcze zastawić. Bardzo ładny, No i równie cenny. A ile za niego dostanę? ale to jest chyba damski pierścionek. No tak, to jest prezent dla żony, ale jej się nie podoba. No to nie lepiej zwrócić? Próbowałem, ale no, niestety nie ma takiej możliwości. A poza tym możesz się żonie odwiedzi, to u was będzie bezpieczniej. No tak, kobiety są zmienne. To ile dostanę? Dam 200. Coś więcej? 200 to jest moje ostatnie słowo. To jak? No dobrze, niech będzie. Okej. Najpierw rower syna, a teraz pierścionek żony. Coś mi tu nie pasowało. No ale wzięłam ten pierścionek w zastaw. W sumie to nie moja sprawa. O, cześć szefie. Angela, co się dzieje z tym Mariuszem? A co? No wziął wolne tak bez ostrzeżenia. Nic nie wiem. To do niego niepodobne. No musiał mieć jakiś ważny powód. No ale spokojnie, poradzimy sobie. No co, we dwójkę lombardu nie ogarniemy? No wiem, ale musiałem zmienić plany. Tak się nie robi. Mógł do mnie zadzwonić dzień wcześniej, tak?
Coś za bardzo ta moja załoga sobie pofolgowała. To mnie martwiło. Bo o ile Adek, Angela lub młody mogli wywinąć mi taki numer, to Mariusz był zawsze solidny. Ej, spokojnie. Pan to zepsuje. Panie, maszyna powinna wydać. No jak pan wygra, to panu wyda. Ale tu jest coś dziwnego. Maszyna powinna wydać i pan dobrze o tym wie. Powinna paść wygrana. Co mi pan zarzuca? Zauważyłem taką prawidłowość. Mniejsza wygrana, którą wziąłem, poprzedza większą, więc coś tu jest nie tak. Większych bzdur nie słyszałem. To nie jedyne miejsce, w którym gram. Znam się na tym. Coś tu jest nie tak. Te maszyny są kręcone. Pan jesteś oszustem. Głupoty pan gada. To jest gra losowa. Albo pan wygrywa, albo nie. A ja jestem pewien, że maszyny są kręcone. I pan jesteś oszustem! Na dzisiaj panu już starczy. Lepiej niech pan idzie do domu. Tak? Pójdę. Pan idź. Ale ja tu jeszcze wrócę. Ja tu wrócę z urzędem Nie masz tu celnym. więcej wjazdów. Chcą ci tą budę! Wypieprzaj. Nie potrafisz przegrywać, to nie graj. Jak? Jak nie potrafię? Te maszyny są kręcone. Wypieprzaj. To oburzające. W ten sposób nie można. Co ty tu robisz? Rozmieniałem pieniądze. No ale dlaczego ten pan cię wyrzucił? Pomylili mnie z kimś. A ty co tutaj robisz? Ale z kim cię pomylili? No, z jakimś gościem, co tutaj rozrabiał. A mama wie, że tu jesteś? Co to ma do rzeczy? Że rozmieniam forsę? A może to ty podkradasz mamie kasę? Nagranie. Maciuś, po co miałbym podkradać mamie pieniądze, skoro mam własne? Nieprawda, wspólny i pewnie ten pierścionek to też zakosiłeś. I zwalasz na mnie. Poczekaj, Maciuś. Poczekaj. Powiem ci prawdę. Tutaj szukałem tego twojego zasranego roweru. I dlatego pokłóciłem się z właścicielem. Czyli właściciel ukradł mi rower, No on nie, ale wie, kto to zrobił. tak? Jeszcze dziś odzyskam twój rower. Tylko, Maciek, mamie ani słowa, tajemnica. No, jeszcze sobie coś pomyśli. Po co ma się denerwować? Kłamiesz, wszystko jej powiem. Do Lombardu przyszedł pan Ziutek. Po raz kolejny przyniósł bardzo nietypowy zastaw. Panie Kazimierzu, ile za to dostanę? Ode mnie nic. Dlaczego? A co ja z tym zrobię? No jak to co? Pozbędzie się pan szczurów, no. Chyba w magazynie są, nie? Ziutek, daj mi spokój. Zabieraj mnie. Zabieraj mnie to. Ale to dobry sprzęt, no. Co prawda bez gwarancji, no. Ale ja muszę coś zarobić, no. To weź się wreszcie do roboty. Ja bym się wziął, ale nie ma. Nie ma? O, skoro masz tyle wolnego czasu, to poroznosisz mnie ulotki na mieście. Ale ja? No tak, ty. No, chyba już czas się odwdzięczyć za pomoc, którą od nas dostajesz. No i ja doceniam, no. Tylko co? Ale ja nie mam kwalifikacji, no. Tu nie potrzeba kwalifikacji, tu trzeba chęci. Chciałem mu dać szansę, a ten kręcił nosem i wymyślał, jak się to wymigać. Do takich ludzi nic nie trafia. Kondycji też nie mam. Trzeba się nabiegać przecież, no. Przejść tam i tam, no. Może w czymś pomóc? Nie, dziękuję, tak tylko oglądam. A jak za budą biegasz, to ci to nie przeszkadza, co? No dobra, no a ile mogę w ogóle zarobić? Najpierw to poroznoś, a potem się zobaczy. No ale to przecież jest praca bez umowy, a ja na czarno nie pracuję. Ziutek, czyś ty do końca już zwariował? Mam cię zatrudnić do ulotek? Zatrudnić to nie, no, ale dogadać się wypada. 2 dychy. Mało. Nie, to nie tam. No dobra, no, niech będzie moja strata, no. Masz, poroznoś mnie to wszystko. No dobra. Tylko wszędzie, no. Ludziom do ręki za wycieraczkę. No dobra, no, tak zrobię, no. Łaskawie się zgodził Miglans jeden. Ja mu daję pracę, a ten się krzywi. No naprawdę trzeba mieć tupet.
Ziutek od razu zabrał się do pracy zleconej przez właściciela lombardu. A tymczasem zdenerwowany Roman gorączkowo szukał wyjścia z sytuacji. Musiał zdobyć gotówkę na wykup roweru, by wyłgać się z hazardu przed żoną i synem. Stój! Stój! Złodziej! Oddawaj ten rower! Złodziej! Stój, No niech go szlak, nowy rower. Próbowałem, no, ale się nie udało. Dzięki. Też mnie kiedyś buchnęli i od tej pory nie przywiązuję się do rzeczy. Proszę ulotkę. Lombard? No, czasami mają tam fajne rowery i tanio. Ale ja chcę mój. Pokręcę się tutaj trochę i może przyłapię tego złodzieja, no. Jak pan chce, to mogę panu dać znać. Serio? No, a co mi zależy? I tak chodzę, no. Da pan mi numer swojego telefonu, jak coś, no to dzwonię. Jakiś długopis? Jezu, naprawdę panu dziękuję. Jeszcze nie ma za co, no. Trzeba sobie pomagać, nie? O. Dziękujemy panu bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Mężczyzna pojechał na skradzionym rowerze prosto do lombardu. Dzień dobry. No, witam. Co pana sprowadza? Wreszcie odzyskałem swój rower i chciałbym wymienić go na BMX-a syna. A co, syn się już poprawił? Bardzo się stara. Dlatego trzeba oddać mu ten rower. No to się bardzo cieszę. A nie woli pan wykupić BMX-a za gotówkę? No niestety, ale już nie mam. Mieliśmy w domu pilne wydatki. No to zostanie pan bez roweru. I tak rzadko na nim jeżdżę. To co? Nie będzie problemu z wymianą? Żadnego. Rower, który facet przyprowadził, miał większą wartość niż ten BMX, który wcześniej zastawił, więc Lombard nie był stratny na wymianie. Ale w tą nagłą przemianę syna nie chciało mi się wierzyć. No ale to nie mój interes. To poproszę umowę zastawu, bo musimy sporządzić nową. Oczywiście. Zaraz, co pan robi? No przecież pani mówiła, że będziemy robili nową umowę. No ale chciała dostać starą. Przepraszam, no to się źle zrozumieliśmy. A po co wam ona? Bo w papierach musi się wszystko zgadzać. Szefie, to co ja mam teraz z tym? No co, no nieporozumienie. Dziwny był ten facet. Podtargał umowę, jakby nie chciał, żeby został ślad zastawu. Nie podobało mi się to. Tymczasem podejrzany mężczyzna przestał obserwować lombard. Poszedł na krótkie spotkanie w parku. Mariusz śledził go. Za wszelką cenę chciał poznać jego zamiary. Co pan robi? Nie udawaj. Pan mnie chyba z kimś pomylił. Dlaczego mnie śledzisz? Myślałeś, że możesz się ukrywać całe życie? Popełniłeś błąd, szukając mnie. Zostaw go! Ej! Byłem na siebie wściekły. Zawaliłem. Teraz musiałem namierzyć, do którego szpitala zawieźli tego faceta. Trzeba było dokończyć robotę. Roman przyprowadził do domu rower syna i liczył, że uda mu się odwrócić uwagę żony od podejrzeń o hazard. Przecież mówiłem, że go odzyskam. A jak tatuś coś mówi, to święte. No a ty co? Nie cieszysz się? Nie mam z czego. Maciek mi powiedział, że cię widział przed salonem gier. No przecież mu tłumaczyłem, ale nie chciał słuchać. Nie kłam, Romek, proszę cię. No nie rozumiem, o co chodzi. No przecież odzyskałem rower, to znaczy, że mówiłem prawdę. Co robiłeś w salonie gier? No właśnie tam szukałem dojścia do roweru. I nie grasz. Na pewno. Aguś, zagrałem 2 razy. No, ale musiałem. No różnie się sprawy załatwia. Raz trzeba się napić, raz zagrać. I nie wziąłeś mojego pierścionka? Wiesz co? Pierścionka to ty lepiej dobrze poszukaj w domu. Na pewno się znajdzie.
Wydawało się, że Romanowi udało się opanować sytuację w domu. Niestety popełnił błąd. Nie ukrył umowy lombardowej i znalazła ją żona. Kazimierz znowu musiał przyjść do pracy w zastępstwie za Mariusza. Dzień dobry. Możecie mi powiedzieć, co to za rower? A pani to kim jest? Żoną tego, co zastawił ten rower. Pani mąż zostawił ten rower u nas. Jakiś problem? Mój mąż nie ma żadnego roweru. Jak to? No normalnie, nie ma i już. Dobra, co on tu przyprowadził? Pokażcie mi ten rower. Wie pani, towar możemy wydać tylko mężowi. Ale pokazać chyba możecie, A czemu pani tak na tym bardzo zależy? bo mój mąż to pieprzony krętacz. Zostawił coś jeszcze? A co na przykład? Może BMX-a albo pierścionek. Tam stoi ten rower. Ale to nie nasz. No to niech pani wyjaśni z mężem i to jak najszybciej. Tak będzie dla nas najlepiej. Co za dzień. Pojawiła się żona tego faceta od rowerów. Facet był rasowym kłamcą. Szykowały się problemy. Mariusz namierzył pobitego przez siebie mężczyznę w jednym z miejskich szpitali. Chciał się dowiedzieć o nim jak najwięcej, jednak mężczyzna wciąż był nieprzytomny. A jakie jest stężenie barbituranów? Na stałym poziomie. Ciągle podajemy mu propofol. Dobrze. Jak się coś zmieni, proszę mnie informować. Dobrze. A panu w czym mogę pomóc? Głowa strasznie mnie boli. Nie ma pani jakichś proszków albo tabletki? Ale pan chyba nie jest pacjentem tego oddziału. Nie. Przyszedłem tylko po tabletki. To w takim razie apteka jest na dole w holu. Dziękuję bardzo. Niestety musiałem działać. Ten facet w każdej chwili mógł się wybudzić i mnie wydać. Musiałem ustalić, jakie ma zamiary. No i co o mnie wiedział. Tymczasem Ziutek rozniósł wszystkie ulotki, które wręczył mu właściciel lombardu i przyszedł po wypłatę. No i co? Wszystkie rozdane. Już? Tak szybko? Pieniądze to najlepsza motywacja człowieka. No dobrze, a gdzie je poroznosiłeś? Wszędzie. Najwięcej to w centrum miasta. Zaraz tutaj tłumy się zwalą. No by. Macie to jak w banku, no. Wręczałem ulotki i zachwalałem Lombard. Takiej reklamy to nawet TV nie dostaniecie. No już, dobra. Ziutek, masz, proszę. Dziękuję. Tyle? Tyle to za same ulotki. A jeszcze od siebie reklamę dodałem. To może innym razem. Nie mogę ci od razu dać podwyżki. I to się nazywa wyzysk. Tak? Tak. Jak się nie podoba, to dawaj. Podoba, odpowiada, no. Tylko to jest tajemnica przed żoną, no. Co pan? Panie Ziutku, właśnie się pan powinien pochwalić żonie, że pan wreszcie uczciwie zarobił. No co pani, no. Od razu by łapę położyła na kasie, a mnie też kasa potrzebna. Pan to ma szczęście, że ma taką żonę jak pani Grażynka, bo ja to bym pana od razu pogoniła. No jest wyjątkowa, no. Ale ja też nie jestem taki zły, no. No nie, wcale. Anioł po prostu. Aż tak to nie, no, ale porządny ze mnie chłop, no. Wszyscy kumple tak mówią, no. Dobra, idź. Szanowanko. Cześć. O, to jest kradziony rower. Poznaję po ramię, no. Jaki kradziony? Wczoraj widziałem, jak facet jechał na nim, a drugi za nim biegł i krzyczał: złodziej, złodziej! Cholera, znowu kłopoty. Trzeba to szybko odkręcić. Ja się tym zajmę, szefie. No to szybko, załatw to. A ty nikomu ani słowa. Będę milczał jak grób, no. A. Tutaj mam do tego właściciela roweru telefon. Wczoraj mnie w parku dał po południu. Serio? Co? No jak to co, no? W filmach widziałem, że za informację, no to coś tam musi kapnąć, no. Ziutek, ale to jest samo życie. Mogę ci co najwyżej grabę uścisnąć, no. A, grabę. Do widzenia, cześć. Do widzenia. Co, szefie, od razu dzwonić? Dzwoń.
Angelika przyszła porozmawiać z Romanem o zastawionym rowerze. W mieszkaniu była jedynie żona hazardzisty. Jakiś problem? Pani mąż zastawił kradziony rower. Nie. Jak? Romek nie jest złodziejem. No, fakty są inne. Czemu on to zrobił? Nie wiem i nie chcę wiedzieć, ale to nie jest problem tylko dla pani. To jest problem dla nas, dla Lombardu. Zaraz do niego zadzwonię, to trzeba jakoś wyjaśnić. Nie, tego nie trzeba wyjaśniać. Tutaj trzeba odkręcić sprawę. Ale jak ja mam to niby zrobić? Ja mam pomysł. Jeszcze można było spróbować pozbyć się problemu. Trzeba było szybko działać i mieć trochę szczęścia do ludzi. Miałam pomysł, jak wybrnąć z tego bagna. Mariusz wyczekał na dogodny moment, by zdobyć dokumentację medyczną zaatakowanego mężczyzny. Musiał jednak przerwać akcję, bo na oddziale pojawił się policjant. I kiedy się obudzi? Lekarz mówił, że to może być w każdej chwili. O, to są dokumenty tego pobitego pacjenta. No dobrze, to proszę dać mi znać, jak tylko otworzę oczy. Dobrze. Wizytówka. Dziękuję. A pan gdzie z tymi dokumentami? No tak nie można przecież. Może sobie pani skserować, bo potrzebuję ich. To pan może sobie skserować. Ksero jest na dole. No to był jakiś pech, że akurat ten gliniarz musiał się zajmować tą sprawą. Jakby nie było innych w mieście. Teraz będę musiał bardzo uważać. Angelika namówiła kobietę do zastawienia przedmiotów, które zrównoważyłyby pożyczkę, jaką jej mąż otrzymał za rower. Tyle wystarczy? No, pani, za ten zestaw to aż za dużo. Naprawdę? Wie pani, za ten sam sprzęt wędkarski mogę pani dać 250 zł. Aż tyle? No, ta wędka i ten kołowrotek, jeszcze to przyrządowanie. Ha, to świat i ludzie. Weźmiemy jeszcze tylko mikrofalę, a telewizor może pani zabrać do domu. To jest drań jeden, no. Dziecku rower zabiera, obcym ludziom kradnie, a swoich rzeczy nie zastawi, jak już musi. No, widocznie jeszcze mu zależy na tym wędkarstwie. Proszę mi powiedzieć. Pierścionek też zastawił? No, nie powinienem pani tego mówić, ale niestety tak, zastawił. To może bym go wymieniła na telewizor, co? Angelika, ile daliśmy za pierścionek? 200. To nie... telewizor jest mniej warty. Gdy pani go zastawiła i nie odebrała, to ja go nie sprzedam. Nikt mi go nie kupi. Bardzo pana proszę, ten pierścionek jest dla mnie bardzo ważny. Ale to można zawsze przedłużyć umowę zastawu pierścionka. O, niech go pani tutaj nie odbierze. Albo... Angelika, może rozłożymy pani na raty. No jasne. Ale najpierw załatwimy sprawę z tym rowerem. Dziękuję państwu. Trzeba było oddać rower właścicielowi. Mieliśmy do niego numer telefonu od Ziutka. Musiałam do tego przekonać panią Agnieszkę. Wierzyłam, że to załatwi sprawę. Boję się, jak zareaguje ten pan, jak odzyska rower. No ucieszy się. Przecież jemu chodzi tylko o rower. No, a jak nie odpuści i będzie robił problemy z policją i w ogóle. Wie pani co, to może dołoży mu pani coś ekstra. No. No i sprawa załatwiona. A jak jednak nie odpuści Romkowi? Niech pani dzwoni do niego. Już my sobie z nim pogadamy. Mariusz wyczekał na dogodny moment, by zdobyć dokumenty zaatakowanego mężczyzny i poznać jego tożsamość. Długo czekałem na odpowiedni moment, żeby podebrać dokumenty tego faceta. Niestety moje najgorsze obawy się potwierdziły. To na mnie polowano. Dzień dobry. Jezu, wy naprawdę macie mój rower. Ale skąd wiedzieliście, do kogo dzwonić?
No, znajomy był świadkiem kradzieży i pan, zdaje się, mu dał numer telefonu, tak? No faktycznie, taki starszy facet z ulotkami chodził. No właśnie, to były wasze ulotki. No, i jesteśmy w domu. Proszę. Co? Tak po prostu? To mój mąż ukradł ten rower, a ja go panu teraz oddaję. Ale jak to? Ma problemy z hazardem i dopiero to odkryłam. A czy zgłosił pan kradzież na policji? No oczywiście, że tak. To proszę ją wycofać. No, oddaję panu rower, więc chyba nie ma sprawy, prawda? A jak pani mąż znowu komuś coś ukradnie? Obiecuję, że przypilnuję męża. Błagam pana o zrozumienie i przepraszam za męża. To on powinien mnie przepraszać, a nie pani. Proszę pana, zrobimy tak. Ta pani dołoży panu jeszcze coś ekstra i jest po sprawie. Może być? No, trochę mało. Oj, bez przesady. Ta pani nie ma pieniędzy, a chce to jakoś załatwić. A pan odzyskał rower. No dobra, niech będzie. No. Dziękuję. To załatwione? Jeszcze dzisiaj wycofam zgłoszenie. Na szczęście udało się dogadać. Chłopak okazał się wyrozumiały. Po pracy Romek wrócił do domu, gdzie czekała już na niego wściekła żona. Cześć, kochanie. Co ty, pogięło cię? Wiem o twoich kombinacjach. Ukradłeś rower i zastawiłeś go w lombardzie. Mój pierścionek zresztą też. Kurde, skąd wiesz? Musiałem, ale oddam wszystko. Już go oddałam, ty głupku cholerny. Za co? Za mikrofalę, za twoją wędkę i resztę tych dupereli. Co? Zastawiłaś moją wędkę? Pozbywaj się swoich gratów na to głupie granie, a nie naszych, draniu jeden. Za co ja ją teraz wykupię? Może wygrasz na automatach, co? Ile razy mam ci powtarzać? Ja nie gram. Nie kłam, przestań wreszcie kłamać albo się wynosi. Dosyć tych kłamstw. Albo natychmiast pójdziesz na leczenie, albo wynosi się z domu. Zwariowałaś. Nie, to ty zwariowałeś. Won. Aga, daj mi szansę. Ja mam system, odegram się, zobaczysz. No to pakuj walizki i wynoś się z domu. Aguś, poczekaj. Aga, przepraszam. Wybacz mi. Aga, ja jestem chory. Pomóż mi. Pomóż mi. Będę się leczył. Tylko ty mi możesz pomóc. Proszę cię. Mariusz spotkał się ze swoim kolegą Drozdem, z którym łączyła go wspólna, tajemnicza przeszłość. Czego chcesz? Bez powodu bym cię nie wzywał. No, na pewno. Co masz? Sam zobacz. Cholera. Znaleźli nas. To była kwestia czasu. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie. A w następnym odcinku pan Lucjan dostaje wezwanie do spłaty długu. Polecony do pana z firmy windykacyjnej. Odbiera pan? Zięć pana Lucjana wyrzuca windykatora z mieszkania. Pachaniec! Proszę mnie zostawić, bo wezwę policję! Mariusz i Drozd przesłuchują szpiega. Potrzebuję do szpitala. To po co z niego uciekałeś? Dla kogo pracujesz? Dla ruskich czy dla mafii? Czy dla naszych?